Cześć! Czy Was też nieraz zawiodła nawigacja w lesie lub w ogóle jej nie mieliście? Dzisiaj test Garmina Edge Explorer 2, czyli niezawodnej nawigacji rowerowej, która nie kosztuje fortuny. Zacznijmy od budowy. Urządzenie jest wykonane z plastiku. Ma 3-calowy ekran. Dosyć jest wyraźny, fajne są tutaj kolory. Nie jest to oczywiście taka jakość obrazu jak w smartfonie z jakimś tam super AMOLEDem, ale jest bardzo czytelny, jest niezły kontrast, można regulować sobie tutaj jasność. Teraz jest na maksa na potrzeby nagrania, ale nawet przy tym ustawieniu typu 50-60% nadal tutaj wszystko dobrze widać. Ja na to urządzenie mam założoną takie etui. No, nie pasował mi ten biały kolor. Urządzenie występuje tylko właśnie w takim białym kolorze. No ale ja właśnie chciałem, żeby ono było po prostu czarne. Tak to się prezentuje. Tutaj jest port USB, przez który można i coś wgrać i je naładować. Są też dwa guziki, trzy guziki fizyczne. Tu jest guzik od następnego okrążenia, tu jest guzik play, pauza do zatrzymywania lub pauzowania treningu. No i tu jest guzik od włączania. Mocowane jest za pomocą takiego standardowego uchwytu Garmina, ale jest on plastikowy. W tych wyższych modelach typu Garmin, ten najnowszy 1040 bodajże i innych, które są wyposażone w taki zestaw do zasilania, ten uchwyt jest tutaj metalowy, no pewnie będzie trwalszy. Ekran ma 3 cale i jest to jeden z powodów, dla których wybrałem właśnie tego Garmina, dlatego że no, chciałem, żeby on był w miarę duży, w miarę czytelny. Wydawało mi się, że w tych mniejszych Garminach z serii tam 530, 540 czy 800 no jest on trochę mały. No w tych nowszych on też już jest większy, ale jak ja kupowałem to urządzenie, to jeszcze te najnowsze Garminy, te mniejsze, nie weszły do sprzedaży. Urządzenie jest wodoodporne. Mam też taki głośniczek, który bardzo dobrze słychać. On sygnalizuje właśnie o jakichś skrętach na trasie, o jakieś ostrzeżenia przed drogą o dużym ruchu i tego typu. No, ładnie leży w dłoni. Myślę, że ten rozmiar jest optymalny. Oczywiście gdyby ekran był jeszcze trochę większy, to byłoby lepiej widać mapę, a ja głównie pod tym kątem tego używam, ale no tutaj też jest ok. Jest to, myślę, dobry kompromis. To jest wersja standardowa. Edge Explorer 2 występuje też w wersji Power Mount i wtedy właśnie można go przez ten uchwyt mocujący podpiąć do zasilania i to jest stworzone głównie z myślą o rowerach elektrycznych, dzięki czemu można mieć cały czas zasilanie, on się nie rozładuje, a ma też funkcje, które łączą go z e-bike'ami, o czym będzie za chwilę. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o to, co dostajemy w zestawie, no to jest tu takie zwykłe pudełko. W środku są akcesoria do montażu. I tutaj są jeden albo dwa, drugi chyba gdzieś zamontowałem, 2 uchwyty na kierownicę. To się mocuje za pomocą takich gum na krzyż, więc bardzo fajnie to siedzi. Wtedy można sobie właśnie tutaj na przykład na kierownicy to przyczepić. No ja chciałem, żeby on był bardziej z przodu, ale na przykład do roweru MTB to jak najbardziej się sprawdza. Jest też taka zawieszka, taka gumka, którą można sobie gdzieś przepleść przez kierownicę. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, żeby nie spadło. Instrukcja i to by było na tyle. Oczywiście do Garmina jest mnóstwo dostępnych uchwytów. Można sobie kupić taki wysięgnik jak ja mam. Można sobie po prostu taki mocowany na obejmę tutaj do przodu wychodzący zainstalować. Wtedy jest regulacja kąta. Także jest dużo akcesoriów. Można sobie poza takim silikonowym etui kupić też szybkę na ekran. Można kupić w innym kolorze, wtedy też to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Także tak to się prezentuje. To jest Edge Explorer 2, co jest istotne, bo jest też jego poprzednik jeszcze w sprzedaży,
czyli Edge Explorer. On chyba ma podobną budowę i ekran, ale ma mniej pamięci, jeśli się nie mylę, i gorszy procesor, więc po prostu wolniej chodzi. Nie ma też tak wielu funkcji jak ten, bo ten już ma trochę takich funkcji treningowych, tak jak te modele z serii Edge, ten 1040, 1030, a to jest taka wersja teoretycznie bardziej turystyczna, ale też już trochę tych bajerów treningowych tutaj jest. Zanim przejdziemy do omówienia funkcji, mam jeszcze standardowo prośbę o zasubskrybowanie tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to naprawdę pomaga, żeby on się rozwijał, żeby docierał do większej ilości osób. Będę też wdzięczny za łapkę w górę, jeżeli uznacie ten film za pomocny, i za komentowanie, bo na pewno macie jakieś przemyślenia albo doświadczenia z nawigacją na rowerze. Teraz przejdźmy sobie do menu. Przede wszystkim jest to ekran dotykowy. Są Garminy obsługiwane przyciskami, ten jest dotykowy i przy takim większym ekranie jest to bardzo wygodne. Można sobie tutaj wyświetlić profil aktywności, znaczy cały czas się wyświetla, można go przestawić. Może to być kolarstwo szosowe, stacjonarne albo jazda terenowa i wtedy można mieć dla każdego z tych profili różne ustawienia. Na przykład to, co będzie wyświetlane na takim ekranie, z którym się jeździ. I tutaj tak, to jest profil terenowy i to mam taki uproszczony trochę widok, jest nawigacja, są jakieś dodatkowe rzeczy, ale każdy z tych pól można sobie modyfikować, można zmienić ich ilość, można zmienić układ, także opcji jest tutaj mnóstwo. Tu jest jeszcze asystent, znaczy taki profil trasy wysokościowy. Tak to wygląda i dla każdego z trybów jest to inaczej. No ja głównie jeżdżę w trybie szosowym, i tutaj tak. I w każdym z tych trybów, oprócz tego, że można jakby włączyć ten widok do jazdy, można też sobie zobaczyć na przykład ostatnią jazdę, gdzie jest taka mapka. Można zobaczyć trasy, które są wgrane w urządzenia. Tu są na przykład moje 3 ultramaratony ostatnie zapisane, które sobie wgrywałem wcześniej. I wtedy wystarczy, jeżeli chcemy go uruchomić, wystarczy po prostu na niego kliknąć, wybrać, czy chcemy, żeby prowadził do startu, czy nie, i jedziemy. Można też szukać jakichś konkretnych adresów. Jest też historia przejazdów, chociaż taki bardziej szczegółowy widok jest dostępny w aplikacji Garmin Connect, albo na komputerze, albo w telefonie. Jeżeli telefon jest podłączony do urządzenia, to można też sobie zobaczyć tutaj prognozę pogody, co jest dosyć przydatne. Jest też miejsce na powiadomienia. Przy sparowaniu telefonu też tutaj będą wyskakiwały wiadomości lub inne powiadomienia oraz informacja o tym, kiedy wschodzi i zachodzi słońce. Więc to jest taki jakby pulpit. Od góry można też ściągnąć sobie właśnie taki widok dodatkowych ustawień. Tutaj jest po pierwsze ten profil wybrany, są ustawienia. Tu już się nie będę zagłębiał, bo tego jest dużo i każda z opcji ma jeszcze kolejne podmenu. Jest bateria. I tutaj jest tryb standardowy, ale mogę włączyć tryb oszczędzania energii i wtedy, jak widać, czas działania wydłużył się do 31 godzin. No ale też ograniczył jasność. Teraz mam 82% i pokazuje 28 godzin działania. No mi w trybie oszczędzania energii najwięcej pokazał chyba 36 godzin, także producent podaje 16 godzin działania, ale jeżeli się właśnie zmniejszy podświetlenie albo odłączy czujniki, to on naprawdę jest w stanie bardzo długo chodzić, spokojnie wystarcza to na trasę nawet. 500 km ostatnio przejechałem i zostało mi chyba jeszcze 15 czy 16%, a jechałem 23 godziny brutto. Oczywiście tam na przerwy on był wyłączany czasami, ale też nie zawsze o tym pamiętałem, także chodził na pewno z 22 godziny i jeszcze trochę zostało, także jeżeli chodzi o taki realny czas działania, to jest to do osiągnięcia. Co prawda jechałem z odłączonymi i światłami, i z telefonem, nie miałem też ani pomiaru mocy, no ja tego po prostu nie potrzebowałem na te zawody. Można sobie też wybrać sposób działania, jeśli chodzi o lokalizację, i albo wydłużyć czas działania, albo zwiększyć dokładność.
Ja mam teraz zrównoważony wybrany i wtedy on korzysta z różnych systemów lokalizacji GNSS, czyli GPS, GLONASS i Galileo, z tego co wiem. Nie wiem, czy on o Baidu tutaj nic nie widziałem, żeby z tego też używał. Poza tym tutaj mamy czujniki. No ja mam podłączone tylko światła, te bontragery, światełka, ale można też podpiąć na przykład pomiar mocy, pomiar tętna, można podłączyć no jeszcze jakieś inne rzeczy. Ja z tego nie korzystam. Można też podłączyć telefon i jest podłączony. On jest z tymi czujnikami, on się łączy za pomocą ANT+, a z telefonem za pomocą Bluetootha. Można sobie tu jeszcze przewijać jakieś dodatkowe rzeczy. Tu są ustaw alarm rowerowy, na przykład jeżeli jakby nie odblokujemy nawigacji, a zostawimy urządzenie na rowerze, ktoś nim odjedzie, to on zacznie tutaj informować o tym. Są jeszcze jakieś... O, tu jeszcze jest pogoda na przykład, taka bardziej szczegółowa, ale on to zaczytuje z telefonu, także musi być połączony z telefonem, żeby to działało. I sposób działania oświetlenia to też jest fajna sprawa, można sobie tutaj to wszystko dokładnie ustawić. Po wejściu w tryb nawigowania można też tym przyciskiem na przykład odpalić nawigowanie, znaczy zapisywanie śladu, można to zatrzymać, on ma autopauzę oczywiście, także sam wykrywa i działa to bardzo dobrze. Znaczy praktycznie natychmiast po zatrzymaniu jest pauza, natychmiast po ruszeniu się uruchamia. W poprzedniej nawigacji działało to u mnie mega kiepsko, więc tutaj też jestem pozytywnie zaskoczony. No i na górnym tutaj pasku widać też temperaturę otoczenia, to, że mamy podłączone światła, że mamy Bluetootha, sygnał z satelitów oraz godzinę. Teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która mi się tutaj bardzo podoba, czyli to połączenie ze światłami. To znaczy, gdy włączam urządzenie, zobaczcie, teraz je wyłączę, po prostu wyłączam Garmina, światła chodziły, zgasły natychmiast. Jak widzicie, włączyłem nawigację i ona się łączy ze światłami, teraz za chwilę się odpalą. Także nie trzeba pamiętać tutaj o uruchamianiu tych świateł przy ruszaniu, bo one same się włączają. Albo i nie. Jeszcze się nie chcą włączyć. No nie zawsze to działa. Z tyłu się już włączyło, przód jeszcze myśli, ok, teraz już działa. Czasami działa to natychmiast, czasami działa to właśnie, jak widzieliście, z kilkunastosekundowym opóźnieniem, ale myślę, że i tak to jest dobra rzecz, bo to teraz przejdźmy do moich wrażeń i wniosków. Ja tą nawigację kupiłem głównie pod kątem ultramaratonów tak naprawdę. Wcześniej używałem licznika zwykłego, jakiejś tam Sigmy i to mi zupełnie wystarczało, żeby widzieć, jaką mam średnią, jaką mam prędkość, ile przejechałem danego dnia, ile przejechałem w ciągu roku. Ale tutaj no po prostu brakowało mi nawigacji i najpierw chciałem kombinować z telefonem, ale szybko się połapałem, że no jest to problematyczne, trzeba to ładować, po kilku godzinach taki telefon padnie, czyli trzeba wozić powerbanka. No średnio mi się ta opcja podobała, zwłaszcza ładowanie na przykład w deszczu, no więc stwierdziłem, że kupię nawigację. Jak możecie pamiętać z jednego z poprzednich filmów, było to Mio Cyclo 210. I to była nawigacja, na której się mocno zawiodłem, to znaczy ona, owszem, do jakiejś takiej spokojnej turystyki, niespiesznej, myślę, że daje radę, ale jak byłem na zawodach i ona po prostu traciła czasami zasięg, albo gubiła trasę, albo przeliczała długo, albo ta bateria padała przez to przeliczanie szybciej niż powinna zdecydowanie, to mimo, że wydawała się właśnie ok, bo miała duży ekran, wygodny i tak dalej, no to nie spełniła moich oczekiwań. No więc padło na Garmina.
Niekoniecznie chciałem mieć te modele, znaczy podobał mi się model ten 1040 czy ten 1040 Solar, który teraz jest, no bo tam jest i duży ekran i bardzo długi czas pracy na baterii, ale no to jest koszmarnie droga nawigacja, ona z tego co tam pamiętam to jest 3,5 tysiąca złotych nawet w wersji Solar, jeśli nie więcej już teraz. No i nie chciałem takiej nawigacji, nie chciałem aż tyle wydawać po prostu. A te mniejsze modele z kolei, ten tam 830 na przykład, czy 530 miały małe ekraniki. No i stwierdziłem, że do nawigowania, jeżeli ja chcę po prostu widzieć trasę, chcę, żeby mnie prowadziło po śladzie, chcę w miarę wiedzieć, gdzie jestem, żeby to było po prostu czytelne i wygodne, no to trochę te ekrany są za małe. No i okazało się, że Garmin ma taką serię właśnie trochę bardziej turystyczną, trochę mniej sportową, która ma tak naprawdę ekran takiej pośredniej wielkości, czyli właśnie te 3 cale. No i wybrałem tego Garmina i jestem zadowolony bardzo tak naprawdę. Nie zdarzyło mi się, żeby ona straciła zasięg jakoś na dłużej, bo na krótko się zdarzało, rzadko, sporadycznie, ale się zdarzało, ale tak naprawdę on wtedy i tak się nie gubi, bo po prostu po chwili wskakuje z powrotem na ślad, także nie jest to żaden problem i zdarzyło mi się może to dosłownie ze 3 razy, a używam jej od kilku miesięcy. Poza tym te mapy chodzą szybko, sprawnie, jak widzieliście nie ma tutaj praktycznie żadnego zacinania się, można sobie to powiększać, pomniejszać w czasie jazdy. Więc to też jest duży plus tego urządzenia. No, mam 2 zastrzeżenia do niej jedynie. To znaczy to, co Wam pokazywałem, to łączenie się z lampkami, to nie zawsze działa tak szybko, a czasami w ogóle się nie chce połączyć. To też się zdarza raczej rzadko, ale no miałem takie sytuacje, że one jakby po prostu... Nie wiem, może to jest kwestia nawet lampek, że one po prostu ten Bluetooth jest, czy tam to ANT Plus jest nieaktywne i on po prostu nie może się z nimi połączyć, nie może ich uruchomić. Nie wiem, z czego to wynika. No czasami się tak zdarza, ale tak czy siak w większości przypadków to działa i wtedy jest to wygodne i pomocne. No i drugie zastrzeżenie to jest łączność z telefonem i z tą aplikacją Garmin Connect, no bo ja tutaj nie podłączałem go jeszcze nigdy do komputera, zawsze sobie przez Bluetootha, to była ryba w rzece, zawsze przez Bluetootha sobie wgrywam te trasy, no i mam coś takiego, że on często nie chce się jakby połączyć, muszę ponownie parować nawigację z telefonem, ale zauważyłem, że jeżeli zanim włączę nawigację, mam już włączonego Bluetootha w telefonie, to raczej się to nie zdarza. To jest problem właśnie, jak mam wszystko wyłączone i zaczynam dopiero to robić jakoś od drugiej strony, więc prawdopodobnie ja coś źle robię, no ale nie jest to takie super intuicyjne może. No a tak poza tym to są praktycznie same plusy. No, wygląda dobrze, bateria trzyma długo, jest czytelny nawet w słońcu, też jak się jedzie po ciemku, to zmienia się schemat kolorów na taki nocny, więc też jest ten ekran wtedy nie razi, no jest wodoodporny, ładowany jest przez USB-C, bo o tym nie wspominałem. Także tak naprawdę poza tym kolorem białym, który mi się średnio podoba, no to uważam, że to jest naprawdę dobry i dopracowany produkt. Przyznam szczerze, że kumpel mnie namówił na Garmina, bo zawsze twierdziłem, że tam no przecież są inne opcje. Niekoniecznie każdy musi mieć Garmina, no ale przyznaję, że on rzeczywiście jest dobry, po prostu jest dobry. No ciekawe, jak on by działał w porównaniu na przykład z tym Solarem 1040, ale po prostu ilość funkcji, które tamta nawigacja ma, trochę mnie przytłacza. Nie wiem, czy chciałoby mi się to wszystko przerabiać, a na pewno bym tego wszystkiego nie używał, także no, dopłacanie aż tak dużo pieniędzy za to, żeby mieć o pół cala bodajże większy ekran i czas pracy baterii zamiast 30 godzin na przykład, nie wiem, 50 czy 60, no to na tą chwilę nie jest dla mnie opłacalny. No i kwestia ceny. To urządzenie
kosztuje w tej chwili, na moment nagrywania filmu, sprawdzałem 1200, 1230, 1240 zł. Te ceny się codziennie zmieniają. Także myślę, że nie jest to taka zła cena. Oczywiście są tańsze urządzenia, na przykład można mieć Mio, na przykład może to być jakiś Wahoo, no tylko, że tam te ekrany są zdecydowanie, znaczy w Wahoo na przykład ekran jest zdecydowanie mniejszy, więc pod kątem takiej nawigacji czy turystyki, no ja też po prostu lubię widzieć na mapie w miarę gdzie jestem, a nie tylko widzieć na przykład kreskę i strzałkę w prawo, w lewo i tyle. No wolę widzieć gdzie jestem, tutaj widać i nazwy miejscowości, jakieś dodatkowe punkty i jeziora na przykład, które mijamy, także to jest dużo różnych informacji się mieści na tej mapie, ona nie jest aż tak uproszczona i to jest duży plus. No, tutaj możecie zobaczyć to, o czym mówię, to znaczy urządzenie ma teraz wyłączone, no ma włączone, ale teraz wyłączono, ono ma czujnik światła, więc i tak w pełnym słońcu się nie świeci. Ma bez podświetlenia, jest po prostu świetnie widoczne w czasie jazdy. I nie musi być podświetlone. W Mio było coś takiego, żeby zobaczyć cokolwiek, musiałem je wybudzać, a tutaj ono sobie po prostu pracuje i dzięki temu oszczędza prąd, a ja mam też po prostu licznik, gdy na przykład sobie jadę po trasie, którą znam, nie potrzebuję nawigacji, mapy i tak dalej, to po prostu mam włączony taki widok i wtedy dokładnie widzę prędkość, temperaturę, dystans i tym podobne. Więc dzięki temu, że ono jest tak czytelne, no używam tego po prostu jako licznika i jest to takie 2 w 1, i nawigacja, i licznik. Ja wiem, że pewnie wszyscy użytkownicy Wahoo albo jakichś tam innych urządzeń no, są do tego przyzwyczajeni, no bo pierwotnie tamte urządzenia były przede wszystkim właśnie licznikami, a dodatkowo mają funkcję nawigowania. Ale no ja jako użytkownik Mio wcześniej, no dla mnie to nie było takie oczywiste. Podsumowując, Garmin Edge Explorer 2 to moim zdaniem naprawdę godna polecenia nawigacja, nie tylko do turystyki, ale też do takiego po prostu amatorskiego jeżdżenia, czy to na ultramaratony, czy na jakieś dłuższe, czy na jakieś inne wyjazdy, czy na treningi. Wbrew pozorom ma też sporo funkcji takich właśnie treningowych, można tutaj podłączyć różne czujniki, więc myślę, że sprawdzi się naprawdę dla szerokiego grona osób. Jest to po prostu fajny kompromis pomiędzy tymi mniejszymi modelami z małym ekranem, a tymi super wypasionymi kombajnami typu 1040, gdzie jest po prostu, no jest to urządzenie już typowo dla zawodników i typowo pod kątem treningu. Tutaj jest to naprawdę optymalne rozwiązanie i jest to jedna z tańszych nawigacji, jeżeli chodzi o Garmina.